Pichot w wersji już 1.0, czyli demonstracyjna wersja jeszcze nadal niedokończona, ale powoli się to zbliża do końca. Założenie Pichota było takie, że on ma być systemem, który ma zarządzać moim hotspotem, głównie w samochodzie. W tym momencie akurat ten egzemplarz jest na Raspberry Pi Zero W2 z kartą nakładkową Raspberry Pi HAT produkcji kolegi SQ4RD. I generalnie rzecz ujmując, założenie było takie, że fajnie jakby to w miarę dobrze wyglądało na komputerze, ale nie zmienia to faktu, że najlepiej jak gdyby będę zainteresowany, żeby to działało na telefonie, ponieważ w większości przypadków z telefonu używam. Bynajmniej w samochodzie na przykład, jak coś pracuje. Tak więc on, można powiedzieć, od samego początku był pisany nie jako dashboard komputerowy, tylko bardziej, żeby to się w miarę poprawnie i fajnie obsługiwało w samochodzie. Tak więc zmiany są, można powiedzieć, kosmetyczne, bo żeby tam się pomieściło kilka dodatkowych informacji, no to trzeba było troszeczkę to szatę pozmieniać. Analizator audio wylądował, tak jak widzicie, z prawej strony. Jest on cały czas widoczny, cały czas uruchomiony i jak gdyby pokazuje poziom audio przychodzący od korespondentów, ale również nasz wychodzący. To jak gdyby ma też trochę dyscyplinować nas, żeby te poziomy audio były w miarę zrównoważone, żeby nie było wystrzałów, że ktoś jest pod górną belkę praktycznie non-stop, a ktoś jest za cicho. Taki, jak to powiedzieć, w każdym, można powiedzieć, radiu prawie mamy jakiś wskaźnik, który pokazuje nam nasycenie naszego audio, tak więc dlaczego by tutaj tego nie mieć? Z rzeczy, które się zmieniły, to doszła możliwość zmiany kolorystyki. Na przykład, że on jest czarny, że może być biały. I został jeszcze tryb HUD. W sumie ten, którego ja najbardziej uwielbiam w nocy, w samochodzie. Nie drażni mi za bardzo wzroku, nie dekoncentruje mnie, jeśli chodzi o drogę. Tak więc to jest wszystko kwestia preferencji, kto co lubi. Mamy też możliwość wyboru języka. Mamy język angielski, niemiecki, polski. Języki są realizowane poprzez dedykowane pliki językowe, podobnie jak w Pistarze. Tam więc takie języki można sobie tutaj dodawać, jak nam się żywnie, że tak powiem, podoba. Można je dopisywać. Nie wiem, czy uda się, czy udało mi się całą zawartość Pichota przetłumaczyć na wszystkie języki. Jeśli nie, to przepraszam. Nie zmienia to po prostu faktu, że jest jak jest. W konfigu praktycznie nie ma zmian. Wszystko to, co było, to jest. Możliwość wyboru sieci Wi-Fi, ustawienia poziomów audio. Tutaj jak gdyby, żeby było łatwiej, dodałem napisy, że hotspot TX, hotspot RX, czyli żeby było wiadomo, że ten jest suwak od nadawania, ten jest od odbioru, żeby nie było tutaj pomyłki, którego mamy ruszać. Pozostała funkcja ochrony karty SD, żeby trochę wydłużyć jej żywotność. Można robić sobie kopie zapasowe, można te kopie zapasowe wgrywać, kopiować je na komputer, zachować gdzieś sobie. W kopiach zapasowych powinny być zawarte wszystkie informacje, które żeśmy skonfigurowali, czyli reflektory, konfiguracje, Note Info, teoretycznie prawie wszystko, w cudzysłowie. I tutaj jak gdyby przy kopii zapasowej jedno zastrzeżenie. Kopia zapasowa z wersji przed 1.0, czyli te 0.5, która była, nie jest kompatybilna. Znaczy jest, ale sugeruję jak gdyby rozpoczynając zabawę z Pichotem 1 uznać, że tutaj niestety kompatybilności wstecznej za bardzo nie ma. Tu chodzi o specyficzny bug, który został wykryty i teraz ze starszych wersji kopie będą działały,
ale to wszystko zależy od pewnych czynników. Jeśli ktoś na przykład w haśle ma wykrzyknik na końcu, to może się to wyłożyć. A więc 1.0 jest jak gdyby też taką łatką, która ma zabezpieczyć to wszystko, żeby tam, błędy, które popełniłem, tak? I na pewno to ten obraz też jeszcze ma wiele błędów, ale to jest element, nazwijmy to hobby i tak dalej. Pihot Help. Zakładka, której zadaniem jest po prostu utworzenie sesji, wygenerowanie linku, którego możemy przesłać naszemu zaufanemu znajomemu, który dzięki temu linkowi może zdalnie połączyć się z naszą maliną i dokonać nam pewnych napraw, konfiguracji i tym podobnych rzeczy. Tak więc była kiedyś taka potrzeba, już wielokrotnie było to używane, tak więc żeby na stałe nie spinać tego z jakimś VPN-em, to tutaj jak gdyby na żądanie uruchamiamy i my na żądanie mamy kontrolę, kiedy to wyłączamy. Po restarcie Raspberry Pi nie ma żadnego zdalnego sterowania. To się uruchamia, ta sesja się uruchamia tylko na żądanie. Konfigurator modułu SA818. On jest napisany przez kolegę Grzegorza M7SQQ. Tak więc działa. Zostało to przetestowane z nakładką i tutaj wszystko jest ok. I jedna rzecz, która jeszcze się pojawi, to na pewno się pojawi trochę unowocześniona wersja dla obsługi modułu SA818 SCE, który w przeciwieństwie do klasycznego SA818 ma możliwość odczytu konfigu z modułu radiowego. Ale to za jakiś czas się pojawi. Tak więc dobra, wszystkich modułów nie będę tłumaczył. Ci, którzy używali Pihota, będą mniej więcej wiedzieli, o co chodzi. Pojawiła się zakładka Display Selector. Tak więc został napisany, mamy tutaj do wyboru albo OLEDowy wyświetlacz, albo, i tu są dwa programy, jeden, który napisałem na wzór Toruna, jeden, który jest oficjalnym z oficjalnej dystrybucji FM Poland, on został pobrany z GitHuba. Będzie możliwość, jeszcze nie ma, ale będzie możliwość podłączenia takiego 1,8 cala wyświetlacza, ponieważ już na jednym z obrazów taki wyświetlacz mam zrobiony, on jest na złączu SPI, ale da się go podłączyć, jest wystarczająco wolnych GPIO, tak więc będzie możliwość podłączenia sobie kolorowego wyświetlacza. W przyszłości będzie tutaj możliwość wyboru, że mam wyświetlacz na GPIO i wyboru, żeby ten wyświetlacz się uruchamiał. Na razie jeszcze tego nie ma, to wymaga dosyć dużo pracy, żeby to zadziałało. O wiele szybciej pojawi się oficjalny 7-calowy wyświetlacz Raspberry Pi na złączu DSI. Tutaj będzie można sobie wybrać podczas pierwszego uruchomienia hotspota: tak, mam taki wyświetlacz, start i on zacznie działać. Oczywiście odpowiednie skrypty trzeba przygotować, żeby one były i działały. Na razie działają tylko OLEDowe. To tyle, jeśli chodzi o te rzeczy. Tu się przeglądam, czy coś się jeszcze zmieniło. Raczej nie. APRS IS. Nie uruchomię teraz tego, ze względu na to, że APRS IS jest skryptem Waldka SP2ONG, gdzie można tutaj sobie wpisać call sign, password, położenie geograficzne i inne niezbędne elementy i dzięki temu będziemy mieli jak gdyby nasz znacznik na APRS-ie. Przepraszam. Nie jestem w stanie uruchomić w tym momencie GPS-a, dlatego że nie mam go podłączonego pod Raspberry Pi Zero, ale GPS został skonfigurowany w tym obrazie domyślnie pod moduły USB. Jeśli ktoś będzie chciał sobie podłączyć moduł wykorzystujący UART, no to wtedy jak gdyby będzie musiał zmodyfikować sobie plik konfiguracyjny GPSD, ale jest to możliwe i nadal to będzie działać. Tak więc poza delikatnymi kosmetycznymi zmianami tu się niewiele zmieniło. Chyba jedna z ważniejszych rzeczy. Jeśli w konfiguracji, przykładowo, jeśli w konfiguracji pod zakładką API nie będziemy mieli żadnego adresu, ja Wam spróbuję to pokazać. W tym momencie nasze menu składa się z Home, Reflektor i Map. Reflektor pokazuje kafelki z reflektora, jeśli serwer wspiera API. Mapa również wykorzystuje dane z reflektora,
poprzez API. I teraz jeśli nie mamy, a wiem, że wielu kolegów nie ma możliwości wpisania sobie API, bo ich serwery na przykład tego nie wspierają. Tak więc tutaj wykasuję. Zapiszemy sobie. I w tym momencie zniknęły nam i reflektor, i mapa. Po prostu, jeśli nasz serwer nie wspiera tego, to nie warto, żeby te funkcje one się tutaj pojawiały, bo no będą tylko wprowadzały dezinformacje, to będą puste strony i tak dalej. Tak więc takie jest mniej więcej założenie. Tutaj możemy sobie, tak jak mówiłem, skonfigurować 4 różne reflektory i przełączać się między nimi. O, i już z powrotem mam. I to tyle. Dosyć długi ten demonstracyjny film wyszedł, ale tak mniej więcej będzie wyglądał Pichot 1.